W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń wspomnimy o 48. airdropie od Tencent Infinity. Opowiemy o problemie Kava Network oraz polecimy Wam jeden artykuł dotyczący współpracy projektów kryptowalutowych z drużynami sportowymi. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Tencent Infinity powraca z 48. airdropem, którego złotym sponsorem jest projekt Sakura. Sakura jest wieloosobową grą online stworzoną w metaversie Sandbox. Gra posiada mechanizm Play to Earn, który pozwala na zarabianie przez eksplorację planet, budowanie i walkę z przeciwnikami. Więcej informacji o tym projekcie przeczytacie na stronie tencent.io w zakładce News. Startera przechodzi rebranding i zmienia się w GameSwift. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tej zmianie. Czy projekt GameSwift może wypalić? Jak myślicie? Avalanche stwierdza, że już nie ma potrzeby przewijania długiej listy kryptowalut na portfelach w celu sprawdzenia, jak się mają nasze najważniejsze inwestycje. Rozszerzenie Core pozwala dostosować stronę tak, aby wyświetlane były tylko te tokeny, które użytkownik chciałby zobaczyć. Jeśli jesteś ciekaw, w jaki sposób można dodać niestandardowe tokeny i zmienić ustawienia listy tokenów na Core, sprawdź koniecznie film załączony do tweeta. Sieć Litecoin przetworzyła wczoraj swoją 125-milionową transakcję. Litecoin dodaje, że to już ponad dekada ciągłego i bezbłędnego czasu pracy ich blockchaina. Flow informuje, że otwarta beta NFL All Day jest już dostępna. Wczoraj odbył się pierwszy publiczny peg drop. Router Protocol integruje się z Kava Network. Kava to błyskawiczny łańcuch bloków w warstwie pierwszej. Kava charakteryzuje się zoptymalizowaną przez programistów architekturą SEO-Chain, która łączy dwa najczęściej używane ekosystemy bez uprawnień, czyli Ethereum i Cosmos. Avalanche informuje, że transmisja w ramach All Access została przełożona na poniedziałek, 22 sierpnia o godzinie 12 czasu wschodniego. Emin Gün Sirer omówił najważniejsze wydarzenie ze świata kryptowalut i poruszył wątek nadchodzących wydarzeń w Algorand. Filecoin zachęca do głosowania na Protocol Labs, aby zobaczyć ten projekt podczas wydarzenia SXSWV 2023. Szefowa marketingu Protocol Labs Angie McGill i założycielka Tepra Labs Poya Sach podczas tego wydarzenia chcą wygłosić prelekcję, jak w przyszłości praca będzie miała wpływ na nasz ślad węglowy. Podsieci Avalanche to przyszłość gier, ale czym są podsieci i w jaki sposób dokładnie rozszerzają możliwość gier w Web3? Przeglądu tej tematyki dokonał Real Trade Web. Na stronie Real Trade Web dowiesz się więcej o ekosystemie gier oraz dlaczego twórcy decydują się właśnie na tworzenie podsieci. Gemini ogłasza uruchomienie stakingu. Już możesz zacząć obstawiać token Matic sieci Polygon. Wkrótce zostanie również uruchomiona obsługa tokenów ETH, Audio, Sol i DOT. Ariten dodało krótką broszurę opisującą bramkę CryptoFiat. Ariten dodaje, że bramka CryptoFiat jest innowacyjnym rozwiązaniem stworzonym dla projektów kryptograficznych i niekryptograficznych, które podlegają tokenizacji. Clayton wydaje wersję V1.9.1. Nowa wersja zawiera poprawki bezpieczeństwa oraz różne ulepszenia. Więcej o tej aktualizacji przeczytasz na Medium tego projektu. Celo informuje, że otwarte są aplikacje dla programu Climate Collective. Celo zachęca projekty do składania wniosków, jeżeli budują aplikacje związane z klimatem, obejmujące ich blockchain oraz integrujące się z ekosystemem ReFi. Flow prosi o pomoc w kształtowaniu przyszłości Kadence w ich ekosystemie. Flow chce, aby opinia użytkowników pomogła w rozwoju języka programowania Kadence. Allnodes informuje, że wszystkie serwery Dash, które były hostowane przez nich, zostały pomyślnie zaktualizowane do najnowszej wersji 18.0.1. Allnodes dodatkowo przekazuje informację, że aktualizacja nie wymaga żadnych działań ze strony użytkowników. Kava Network otrzymało zgłoszenia, że użytkownicy nie mogą przeglądać swoich sald ani inicjować transakcji w aplikacji Kava. Aktywa użytkowników są bezpieczne. Zespół Kava zajął się tą sprawą. Będziemy przyglądali się tej sytuacji i informowali Was o dalszym rozwoju tego incydentu.
Pojawiły się nowe treści w Akademii Chainlink. Akademia Chainlink jest obsługiwaną przez społeczność interaktywną platformą służącą do kodowania. Akademia Chainlink pełni również funkcję biblioteki zasobów o otwartym kodzie źródłowym. Filecoin zapowiada One2 Web3 hackathon organizowany we współpracy z Moralis Web3. Wydarzenie jest doskonałą okazją do rozpoczęcia tworzenia w sieci Web3 i budowania prawdziwych projektów, które rozwiązują realne problemy. Jacqueline Melinek zwraca uwagę na fakt, że wiele projektów ze świata kryptowalut współpracowało z drużynami sportowymi w zeszłym roku. Melinek odbyła rozmowy z przedstawicielami FTX, Algorand oraz Avalanche, aby dowiedzieć się, czy takie współprace były opłacalne. Osoby zainteresowane zachęcamy do sprawdzenia całego artykułu dotyczącego wcześniej wspomnianej tematyki. Link standardowo zostawimy w opisie filmu. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji i komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!